Dzień dobry Państwu. Welcome. Witamy na konferencji prasowej 11. Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów imienia Grzegorza Fittelberga w Katowicach. Welcome on the first press conference regarding the 11th Fittelberg Conducting Competition. Bardzo się cieszę. Jakby to powiedzieć, dużo rzeczy się dzieje w województwie, ale czasami trzeba znaleźć czas na to, żeby jednak, jak to mówi klasyczne powiedzenie, czy mądrość ludowa, muzyka łagodzi obyczaje i to się po prostu wszystkim przyda i dlatego tym bardziej się cieszę, że tak wyjątkowe wydarzenie po raz kolejny oczywiście na Śląsku będzie realizowane w tak znakomitym gronie, przy tyle ilości różnego rodzaju partnerów. Oczywiście Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego jest kluczowym organem założycielskim dla Filharmonii. Panie Marszałku, Szanowni Państwo, mam ogromny honor i zaszczyt reprezentować miasto Katowice na tym spotkaniu. Powiem krótko. Miasto Katowice od wielu edycji jest partnerem tego konkursu, z czego bardzo się cieszymy, bo to też właśnie zaszczyt dla miasta, że tak ważne przedsięwzięcie odbywa się tu i poniekąd jest właśnie też z tym miastem utożsamiane. A jak wiadomo, stawiamy na kulturę od wielu, wielu lat, myślę z dobrym efektem. I cieszę się też przy okazji, pozwolę sobie na taką dygresję, że bardzo się cieszę również z tego, że miasto współpracuje z wszystkimi instytucjami pana marszałka, które są na terenie, ulokowane na terenie miasta Katowice. Filharmonia jest nam też szczególnie bliska i właśnie między innymi poprzez takie wspaniałe przedsięwzięcia. Pragnę zaznaczyć, że jedną z nagród, brązową batutę, finansuje właśnie budżet miasta Katowice, więc to też będzie jakiś udział partnerski nasz. Mam nadzieję, że spotkamy się przy tym wydarzeniu, czego Państwu i sobie serdecznie życzę. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przede wszystkim obowiązek. Chciałbym Państwa bardzo serdecznie pozdrowić od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy i powiedzieć, że nie może być ważne wydarzenie artystyczne bez jego patronatu, a konkurs Fittelberga jest jednym z 3 najważniejszych konkursów, jakie w ogóle są w Polsce. Obok Chopinowskiego i konkursu wieniawskiego, konkurs Fittelberga jest takim znaczącym międzynarodowym wydarzeniem kulturalnym. Niezwykle się cieszę, że Polskie Wydawnictwo Muzyczne od 1979 roku towarzyszy i współpracuje z konkursem imienia Grzegorza Fittelberga. Myślę, że jednej z najbardziej spektakularnych muzycznych imprez na świecie. Bo jeżeli obserwujemy skrzypków, pianistów, no to oczywiście emocje są wielkie, ale jeżeli obserwujemy dyrygentów, których za każdym gestem podąża blisko 100 muzyków, no to robi duże wrażenie. Będziemy przekonywać uczestników, że warto poznawać muzykę polską i warto ją także wykonywać. Panie Marszałku, Szanowni goście, Szanowni Państwo. Z ogromną dumą mogę poinformować, iż Filharmonia Śląska po raz kolejny podejmuje się organizacji tego jednego z najważniejszych konkursów dyrygenckich na świecie, konkursu imienia Grzegorza Fittelberga. Konkurs, który zwraca na Polskę, na Śląsk, oczywiście Katowice, uwagę całego świata muzycznego. To właśnie od tego konkursu rozpoczęła się wspaniała, międzynarodowa sława wielu znaczących dyrygentów, którzy do dziś pełnią wspaniałe funkcje artystyczne. Tym bardziej cieszymy się, że to właśnie ta instytucja, to Filharmonia Śląska może być tym ośrodkiem i kolebką dla wspaniałych dyrygentów. Szanowni Państwo, choć do konkursu pozostał nam jeszcze rok, a może troszkę więcej niż rok do tych zmagań młodych dyrygentów, my już teraz czujemy tą atmosferę ekscytacji i serdecznie zapraszamy Państwa do śledzenia tego, co po drodze. Zaprosiliśmy do współpracy znakomitych artystów, którzy zasiądą w jury. Zaprosiliśmy najważniejsze instytucje muzyczne w Polsce i liczne zagraniczne ośrodki kultury, a z wielką uwagą przygotowaliśmy program konkursu. Szanowni Państwo, czas na szczegóły konkursu. Zacznijmy od dat. 11. Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów imienia Grzegorza Fittelberga rozpocznie się 17 listopada 2023 roku, a zapisy kandydatów
trwają od 1 października tego roku i potrwają do 15 lipca 2023 roku. 17 listopada 2023 roku zaprosimy Państwa do Filharmonii Śląskiej na koncert inauguracyjny, po którym od 18 listopada rozpoczną się zmagania konkursowe. Pierwszy etap przesłuchań przewidujemy na dni od 18 do 21 listopada, drugi od 22 do 23 listopada, a trzeci w dniu 24 listopada 2023 roku. Wyłonieni w trzecim etapie laureaci wystąpią na 3 koncertach. Pierwszy z nich odbędzie się 25 listopada w Filharmonii Śląskiej, drugi 27 listopada w Filharmonii Narodowej w Warszawie, a trzeci, będący nowością w porównaniu do poprzednich edycji konkursu, zaprosimy Państwa na 1 grudnia 2023 roku do Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, gdzie wystąpi laureat pierwszej nagrody. Czas na nagrody. Główną nagrodą w konkursie będzie Złota Batuta oraz nagroda finansowa w wysokości 20 000 euro dla najlepszego uczestnika, ufundowana przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego profesora Piotra Glińskiego. Drugie miejsce wiązać będzie się ze Srebrną Batutą i nagrodą 10 000 euro, ufundowaną przez marszałka województwa śląskiego pana Jakuba Chełstowskiego. Trzecia z kolei Brązowa Batuta i 6 000 euro ufundowana jest przez prezydenta miasta Katowice, pana Marcina Krupę. Regulamin przewiduje także 3 równorzędne wyróżnienia wiążące się ze zdobyciem nagrody w wysokości 4 000 euro. Wiemy już także, jakie nagrody specjalne będą czekały na najlepszych uczestników. Fundacja imienia Jerzego Semkowa przyzna nagrodę 10 000 euro. Najlepszy polski dyrygent otrzyma 5 000 euro z ramienia kancelarii Sołtysiński-Kawecki & Ślęzak. Artysta, który poszczyci się najlepszą interpretacją polskiego utworu z katalogu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, otrzyma nagrodę w wysokości 2000 euro. A Związek Artystów Wykonawców StoArt ufunduje nagrodę w wysokości 10 000 zł dyrygentowi wybranemu przez Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Śląskiej. Szanowni Państwo, wydaje się, że niezwykle cennymi, a może i najcenniejszymi nagrodami dla dyrygentów będą nagrody w postaci koncertów. Wiemy już, że na ten czas tych koncertów dla laureatów mamy ponad 30, w tym 10 poza granicami kraju. I z tego miejsca pragnę podziękować naszym wspaniałym orkiestrom, w których to będą organizowane koncerty. A są to Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej w Warszawie, Orkiestra Teatru Wielkiego Opery Narodowej, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej, NFM Filharmonia Wrocławska, Orkiestra Sinfonia Warszawia, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Krakowskiej, Orkiestra Symfoniczna Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Szczecińskiej, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zielonogórskiej, Polska Orkiestra Sinfonia Juventus, Toruńska Orkiestra Symfoniczna, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Świętokrzyskiej, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Rzeszowskiej, Śląska Orkiestra Kameralna, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Dolnośląskiej, Elbląska Orkiestra Kameralna, Filharmonia Kameralna imienia Witolda Lutosowskiego w Łomży, Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej, Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Krakowia, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Poznańskiej, Polska Filharmonia Kameralna Sopot, Opera Śląska w Bytomiu, Opera Bałtycka w Gdańsku, a także Filharmonia Drezdeńska, Sinfonika di Milano Giuseppe Verdi, Londyńska Orkiestra Kameralna, Narodowa Opera Szkocka, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii w Cannes, Litewska Filharmonia Narodowa, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Ukrainy, Orkiestra Teatru Narodowego w Pradze. Szanowni Państwo, po nagrodach czas nastał, aby przedstawić Państwu nasze wspaniałe jury. Jury 11 Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów imienia Grzegorza Fittelberga to grono największych autorytetów muzycznych świata. Znajdują się w nim nie tylko uznani dyrygenci,
ale także menadżerzy artystyczni, koncertmistrzowie oraz dyrektorzy znaczących instytucji w Polsce i poza jej granicami. Wybór tych artystów zasiadających za stołem jurorskim po kolejnym elementem jest właśnie naszej pracy nad dbałością oraz podtrzymanie, a może podwyższenie prestiżu samego konkursu. Pozwolę sobie wymienić w kolejności alfabetycznej członków jury. Mirosław Jacek Błaszczyk, dyrygent, dyrektor artystyczny Opery i Filharmonii Podlaskiej, dyrektor honorowy Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej. Lorenz Foster, dyrygent, dyrektor muzyczny Opery Marsylskiej, dyrektor artystyczny i pierwszy dyrygent Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Patrick Fournier, dyrygent, dyrektor muzyczny Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie. Federico Hernandez, menadżer, zastępca dyrektora Agencji Artystycznej Harrison Parot. Michał Nestorowicz, dyrygent, pierwszy dyrygent gościnny Orkiestry Symfonicznej w Bazylei i Filharmonii Łódzkiej. Maestro Daniel Oren, dyrygent, dyrektor artystyczny Teatru Miejskiego imienia Giuseppe Verdiego w Salerno, dyrektor muzyczny Arena di Verona Festival. Jarosław Szemet, dyrygent, dyrektor artystyczny Filharmonii Śląskiej. Roman Simowicz, skrzypek, koncertmistrz London Symphony Orchestra. Daniel Strabawa, skrzypek, wieloletni koncertmistrz Filharmoników Berlińskich. Stuart Stratford, dyrygent, dyrektor muzyczny Narodowej Opery Szkockiej. Christopher Warren Green, wieloletni dyrektor muzyczny Orkiestry Symfonicznej w Charlotte, dyrektor muzyczny i pierwszy dyrygent Londyńskiej Orkiestry Kameralnej. Johannes Wildner, dyrygent, pierwszy dyrygent Orkiestry Symfonicznej Jutlandii Południowej. Stefan Wright, menadżer, konsultant artystyczny. Andrzej Jurkiewicz, dyrygent, dyrektor muzyczny Opery Narodowej w Pradze, główny dyrygent Narodowego Teatru Opery i Baletu imienia Marii Biesiu w Kiszyniowie. Szanowni Państwo, z tego miejsca pragnę podziękować jeszcze naszym wspaniałym partnerom, którzy przyczyniają się do tego, że ten konkurs może wzrastać. Chciałbym na koniec podziękować partnerom, których pewnie już Państwo widzicie, ich logotypy, a o ten poziom artystyczny i organizacyjny dziękujemy ślicznie. Dziękuję Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej, Andrzejowi Dudzie, za objęcie 11. Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów imienia Grzegorza Fittelberga patronatem honorowym. Serdecznie dziękujemy naszemu organizatorowi Filharmonii Śląskiej i nasze podziękowania kierujemy na ręce Pana Marszałka Jakuba Chełstowskiego, Marszałka Samorządu Województwa Śląskiego. Nasze podziękowania kierujemy również na ręce Pana Premiera Piotra Glińskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Bardzo dziękujemy Narodowemu Instytutowi Muzyki i Tańca, a nasze podziękowania kierujemy na ręce pani dyrektor Katarzyny Meissner. Dziękuję również Polskiemu Wydawnictwu Muzycznemu, partnerowi strategicznemu konkursu. Dziękuję władzom miasta Katowice, prezydentowi Marcinowi Krupie. Dziękujemy Stowarzyszeniu Autorów ZAIX. Dziękujemy również Związkowi Artystów i Wykonawców StoArt. Bardzo serdecznie dziękujemy za kooperację władzom Katowickiej Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego. I na koniec dziękujemy naszym sponsorom, a są nimi Polska Grupa Energetyczna, PKO Bank Polski oraz BMW Bavaria Motors. Szanowni Państwo, po tej garści tych organizacyjnych kwestii ja mam wielką przyjemność zaprosić za chwilkę na scenę naszego wyjątkowego gościa, członka jury konkursu Fittelberga, który dziś prowadzi Orkiestrę Symfoniczną Filharmoników Śląskich w koncercie jako preludium do konkursu, ale również prowadzi po raz pierwszy w historii naszej instytucji masterclassy imienia Grzegorza Fittelberga. Zanim powiem, kto to taki, dodam, iż niezwykle cenne jest to, że maestro, który za chwilkę tutaj przed Państwem wystąpi, jest laureatem pierwszej nagrody pierwszego międzynarodowego konkursu dyrygenckiego Huberta von Karajana. I myślę, nikt lepiej chyba nie może opowiedzieć, jak to jest, jak młody dyrygent zdobywa
sceny najlepszych orkiestr i teatrów operowych. Także zapraszam serdecznie do nas maestro Daniel Oren. I have to say that the possibility that gives you such a competition, and I imagine that the Fittelberg competition will be one of the most important in the world. Also because there are not any more competitions. I don't know why, but there was before Karajan, there's nothing more. I think there are not very much competitions in the world, and I feel that this one will be, so everybody will come and will try to win the competition. I think to win a competition is the purest way to do a career. There are other ways, but I didn't know them very much well, and I didn't like the other ideas to do career. I thought with my parents, I was very young, we thought that the purest way is to try to do a competition with other people and to see your merit, if you're merited. We know that in several countries how it works. Not always because of the quality, but because of other reasons. But okay, I always think and will think that the merit will win. And therefore I think that if someone comes to do an important competition like this, or like I did in Berlin under the name of Karajan, it's you win the competition only because of one reason, I think, only because you merit it. Chcielibyśmy, żeby ten 11, a jestem świadkiem 4. z rzędu jako uczestnik życia publicznego w województwie śląskim, żeby po 11 konkursie były 3 odbierane w całej Europie sławne konkursy Chopina, Wieniawskiego i Fittelberga. Wszystkim Państwu bardzo dziękujemy za udział w konferencji. Do zobaczenia za rok. Przypominam, że konkurs będzie się odbywał między 17 a 23 listopada 2023 roku. Do zobaczenia. Thank you all for attending the conference. See you next year on the competition between 17th and 27th of November 2023. Dziękujemy bardzo.